i siemanko, wjeżdżamy właśnie do Kentucky. A z czego znane jest Kentucky? Oczywiście jest Kentucky Fried Chicken, KFC i nie tylko, Muhammad Ali jeszcze. Moi drodzy, i tą twarz zna każdy chyba. Ten pan nazywa się dokładnie Holland David Sanders. I to on był założycielem KFC, czyli Kentucky Fried Chicken. Będąc w Kentucky, stwierdziłem, że muszę przyjechać zjeść sobie właśnie do tej restauracji, a raczej tego fast fooda. Moi drodzy, jak to się stało, że ten pan osiągnął taki sukces? W latach 30. XX wieku miał swoją stację benzynową w Corby. Tutaj dokładnie w Kentucky. Patrzyłem stąd, gdzie jesteśmy teraz, to jeszcze jakieś 3 godzinki drogi. Ten pan przez lata na swojej stacji benzynowej prowadził też restaurację, gdzie robił kurczaka. Przez lata smażenia tego kurczaka zrobił recepturę z 11 przypraw i ziół i dodatkowo zrobił innowację i zaczął tego kurczaka smażyć w szybkowarze, przez co ten kurczak był chrupiący i miękki. I tak zyskał sławę. Tak zyskał sławę taką, że ludzie nie przyjeżdżali tylko na stację benzynową zatankować, ale przyjeżdżali po to, żeby spróbować tego znakomitego kurczaka. I tak dalej było, że w latach 50. ten starszy pan miał już 60 lat i stwierdził, że nie chce ograniczać się tylko do małej restauracji, małej stacji benzynowej, gdzie sobie smaży. Zaczął jeździć po Stanach i sprzedawać franczyzę. I była to pierwsza sprzedawana duża franczyza z fast foodów właśnie w Stanach Zjednoczonych. Później w 1964 roku sprzedał udziały do KFC za $2 miliony. Wyobraźcie sobie, w 1964 roku sprzedać coś za $2 miliony. To teraz kosmos. Ale miał takie coś, że powiedział, że on zawsze będzie ambasadorem marki i cały czas jego twarz widnieje na wszystkich KFC w całym świecie. Jest ich tysiące. Idziemy właśnie zjeść kurczaka. No i tak, jak będziecie w Kentucky, możecie pojechać właśnie do miejscowości Corbin, gdzie jest właśnie ta stacja benzynowa, to pierwsza restauracja przerobiona w muzeum. Można tam jechać i zwiedzać i podobno to jest takie masy, jak tutaj się jest i Was to interesuje. My akurat nie możemy pojechać, bo musimy dzisiaj, jak się uda, jak nie, to jutro rano dojechać już do Chicago. Kolejna rzecz, jadąc do Louisville się mówi chyba. Tak, tam jest główna siedziba KFC, ogromny biurowiec. Dodatkowo jest KFC, czyli stadion wielki, nazwany właśnie przez KFC. No i dodatkowo miejsce, skąd pochodził Muhammad Ali. A teraz posłuchajcie trochę właśnie o tym świetnym bokserze i prawdziwej legendzie. Muhammad Ali był nie tylko mistrzem boksu, ale też symbolem odwagi i walki o równość. Urodził się jako Cassius Clay, jednak po przejściu na islam zmienił imię, by podkreślić swoją tożsamość. Był znany ze swojej charyzmy, poczucia humoru i słynnych słów: lataj jak motyl, żądli jak pszczoła. Po zakończeniu kariery poświęcił życie działalności charytatywnej, inspirując miliony ludzi na całym świecie. A z takich ciekawostek jeszcze mogę Wam dodać, że Muhammad Ali też jest na Walk of Fame, dokładnie w Hollywood, czyli tam, gdzie są wszystkie gwiazdy na chodniku i jedyna jego gwiazda wisi na ścianie. Jego gwiazda nie jest na chodniku, on nie chciał, żeby ludzie deptali po jego gwieździe. To jest niesamowite. Warto też o tym poczytać, ja o tym nagrywałem już w jednym odcinku, także nie będę się powtarzał. A teraz idę zjeść sobie do KFC. No i tak wygląda tutaj menu. Ceny. No nie, jakie? Normalne chyba w miarę, nie? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy jak smak. Tak naprawdę powiem Wam tak, bo zamówię sobie polędwiczki specjalnie, żeby spróbować jak tutaj smakują, bo w wielu krajach smakują różnie, co jest dziwne, co powinien być ten sam smak, a jednak nie jest. I w Polsce dla mnie są zdecydowanie najlepsze. Oczywiście ostre. Przyprawione frytki. Bardzo dobre. Ile zapłaciłeś, Piotr? W ogóle płacą. $10 chyba? Nie, nie wiem ile. Bo $10 miały być stripsy, a to nie zapytałem ile kosztowało. Ale też chyba tyle. Na próbuj. Dobra, spróbujmy. Nie mieli niestety polędwiczek, no że jest późno, także już pewnie się nie chciało smażyć. Dobre, ale
Smakuje jak na starym oleju smażone. Pewnie tak. Czuć właśnie ten zapach, co wąchałem, to poczułem właśnie stary olej w przyprawach. Także no, nie popisali się. Patrzcie, jakie zdjęcia stare. Tutaj w Rosji. Ten pan miał właśnie to do siebie, że zawsze jak jechał gdzieś, zakładał biały garnitur i czarną muszkę. Stał się ikoną tutaj takich. Ciekawe, naprawdę ciekawa historia. Ja ogólnie fast foodów nie lubię, ale jak już mam coś zjeść, no to jem KFC właśnie. Ze względu na to, że jest ten kurczak. I ktoś teraz powie, o, ale te kurczaki rosną 2 tygodnie. No pewnie tak, ale dalej to kurczak. A ta pani przede mną to jest Team McDonald's. Ja za to McDonalda nie znoszę i nie jem w ogóle. Czekaj, no powiedziałem. Gdzie masz kluczyki i ja mam? No, dlatego co do McDonalda, to też pojedziemy, jak zdążymy, do pierwszego McDonalda, który powstał w Stanach Zjednoczonych, który znajduje się w okolicach Las Vegas, nie Las Vegas, tylko Los Angeles, albo w samym Los Angeles, jakoś tak. Nagraj jakieś fajne. Eleganckie. Laczki. Dawaj, otwieraj. No i właściwie jechaliśmy do kolejnego stanu, do Indiany. Kolejny dzień. Spaliśmy w Indianie, a zjechaliśmy na taki parking po prostu. Działa? Mikrofon działa? Działa. Taki dla tirów. Przespaliśmy się i od rana 4 godziny w trasie i zaraz właśnie dojedziemy do miejsca, gdzie jest już po całym Chicago. Jesteśmy już w Illinois, w stanie Illinois, także w kolejnym. Jedziemy pod więzienie, w którym nagrywali serial Prison Break. Można to więzienie zwiedzać w czwartki, piątki, soboty i niedzielę. Dzisiaj jest akurat piątek. To jedziemy pozwiedzać i pokażę Wam, jak wygląda. No, a następnie jedziemy do Chicago, w którym spędzimy cały weekend. Dziękujemy chłopakom z Upcars za tego kamperka. Naprawdę świetna robota, świetnie się jeździ. No nic, ruszamy dalej. Śniadanie zjedzone, możemy jechać. O 12 otwierają, a właśnie jest 12 prawie. Przyjechaliśmy do miejscowości Juliet. A jesteśmy już całkiem niedaleko tego więzienia. Tylko po prostu musimy prawie nastawić, także idę się jeszcze tutaj przejść, muszę gdzieś znaleźć ATM, żeby siano wypłacić. Ja teraz zobaczę, jak to wygląda. Fajne miejsce to całkiem będzie. To jest bardzo stare więzienie, które już oczywiście od wielu, wielu lat jest zamknięte. Nagrywali tam Prison Break, ale też inne filmy. Fajnie to będzie Wam pokazać i fajnie będzie zobaczyć, bo sam jestem ciekawy. No i dobra, wchodzimy. Zaraz Wam powiemy co i jak. Ile w ogóle kosztuje tutaj wejście i jak to wygląda. Ale mury wielkie. Teraz będziemy w środku, to oczywiście Wam troszkę opowiem o tym więzieniu. Wejście jest wschodnią bramą. Tam, gdzie byliśmy na początku, niestety się nie udało. Tutaj boisko do kosza, tutaj miejsce, gdzie były telefony. Można było sobie zadzwonić. Niestety została tylko dolna zława. Dobra, jak wchodziliśmy tutaj, pan wczuł się. Powiedzieliśmy mu, że oglądaliśmy serial Prison Break i tylko dlatego tu przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to więzienie. No i się zaczęło. Świetnie pan zaczął opowiadać.
było tak, że niektóre sceny, które były tutaj nagrywane, wcale nie były tutaj, znaczy były tutaj jakby nagrywane, ale na przykład jak oni mieli cele po przeciwnych stronach, nieprawda, w tym więzieniu tak nie było. To było więzienie o zaostrzonym rygorze, tutaj nie było możliwości się ze sobą komunikować, jak się siedziało w celach. Nagrywali te sceny naprzeciwko, w kobiecym więzieniu. Powiedział nam dokładnie, gdzie tutaj jest miejsce, gdzie spotkali się pierwszy raz, czyli w kaplicy, gdzie jest miejsce, gdzie... Jak się ten drugi nazywał? Nie Michael, tylko jego brat? Lincoln zabił jakiegoś gościa, gdzieś się bił z nimi. No i mówił nam dokładnie, gdzie warto iść, a gdzie nie. Tutaj miejsce spotkań. Dalej są takie pewnie w więzieniach, gdzie siedzą ze sobą gangusy. Jedna grupa nie siedzi z drugą oczywiście. Miejsce pewnie, gdzie sobie ćwiczyli i się podciągali. Wystarczy. Tutaj było boisko do koszykówki. Tutaj ciężko powiedzieć, co mogło być, ale coś było na pewno. Coś na pewno to było. Tylko nawet ciężko sobie pomyśleć, co to mogło być. Co to mogło być? Dziury porobione, czyli coś tam musiało być wtedy. Nie no, budynek jakiś może jakieś... to były. Nie, no na pewno nie. Nie wiadomo. Tam kolejne boisko. Prysznice, ale prysznice nowe wybudowane. To widać, że to nowe postawione. Więzienie to otworzyli w 1858 roku. No i tak, z takich ciekawostek, w 1878 roku więzienie było przeludnione. Było tu około 2000 więźniów. Ciężko uwierzyć, aż 2000. No i dodatkowo warunki tu bardzo złe panowały. Że było brak bieżącej wody, słaba wentylacja, ciasne cele, rzadkie kąpiele. Też tym spowodowane oczywiście też choroby się roznosiły. Klawisze. Zobaczcie, jak tu widać, jak więźniowie idą. Ale to czemu by nie było zamknięte, jak można powiedzieć? O, tutaj już są cele. Ale tutaj był jakiś osobny blok. Także teraz muszę gdzieś wyczytać, co tutaj się znajdowało. Jezus Maria, ale przerażające miejsce. Tylko ile osób tu siedzieli? O, nie da się podnieść. Wtedy dostawali obiad pewnie. A, to ja wiem, że to mogło być. To mogły być jakieś izolatki po prostu. Bardzo możliwe. Skoro tutaj mają, żeby dostawać posiłki, bo normalnie przecież mogli wychodzić na spacerniaki i jedli razem. A no, czyli tak jak mówiłem, nawet, no tak to nawet wyglądało. Tutaj były właśnie izolatki. Byli 23 godziny zamknięci w celi, mieli podawane tutaj posiłki, a jak ktoś jeszcze nawet tutaj robił problemy, to go przykowali do łóżka na przykład i nawet nie mógł się ruszyć z łóżka. Dodatkowo w tym więzieniu też wykonywali kary śmierci. Bo napisałem, że w którymś tam roku zmienili to, że z szubienicy zamienili to na krzesło elektryczne, które tutaj stało w jednym z bloków. Paweł, tu Piotrek. Sprawa jest. Jestem w więzieniu stanowym Juliet. Musisz wytatuować sobie plan ucieczki z tego więzienia. Musimy stąd zwiać. Tu jest główny budynek. Tam wejdziemy za chwilę. No i tutaj, tutaj znajdują się budynki z celami. Tutaj kolejne ławeczki do siedzenia, kolejny spacerniak. I pewnie kolejny gang tu siedział. Biali, czarni, latynosi. Różne gangi jeszcze podział. W ogóle za niedługo będzie całkiem ciekawy film, w którym dowiecie się dużo właśnie takich rzeczy o życiu w gangach.
Kolejne miejsce, które nam pan powiedział, to było tak, że podczas ucieczki oni tak naprawdę uciekali z tamtego bloku, które jest tutaj z tyłu. Możecie zobaczyć. Tam są cele. Gdzie? Oni w ogóle nie siedzieli w tych celach, bo siedzieli w więzieniu naprzeciwko, tak wam mówiłem. Tam było nagrywane. I ucieczka była tu. Czyli to po prostu w filmie było wszystko takie pomieszane ze względu na to, że to się po prostu fajnie ułożyło. Ale tak naprawdę uciec stamtąd, wybiec stamtąd, żeby uciec tam, by było niemożliwe. Bo co kawałek są wieżyczki strażników. Także troszkę było w filmie ściemnione, ale powiem wam tak. Po tym, jak jesteśmy tutaj, to teraz mamy taką ochotę oglądać serial, no i może go zaczniemy oglądać, jak będziemy mieli chwilę. Bo ja bym bardzo chciał teraz to oglądać. Chociaż pierwsze odcinki, no ja też oglądałem, ale no świetnie by było to zobaczyć. No tak, że jak oni tu zaczynają, to i tak dalej, no. Świetne by to było. O, tu możemy iść do biblioteki. To jest brama jeszcze. O, popatrzcie, tu można zobaczyć. Tu była pralnia. No, a tutaj wchodzimy do kościoła, gdzie oni się spotkali pierwszy raz właśnie. Tą scenę z filmu akurat pamiętam idealnie. Zobaczcie, tutaj konfesjonał. Można było się wyspowiadać. Dobra, teraz kolejne miejsce, do którego idziemy, to blok z celami. Także zaraz wam pokażemy, jak wyglądały tutaj cele. Tutaj spacernek kolejny z boiskiem. Tutaj chyba ci bardziej niebezpieczni byli oddzieleni. Dobra, chodźcie zobaczyć teraz, jak było w środku. O, tu można wejść na ten spacernek. To chodźcie, zobaczymy sobie, jak to wyglądało. Albo możliwe, że tu właśnie mieli spacery ci, co byli na izolatkach, co mieli tylko godzinę dziennie na spacer. Czy sobie tylko pochodzić, pograć zaraz przy samej wieżyczce strażnika. Dobra, chodźcie, teraz wejdziemy do środka. Ole, chłodem zawiało. No, ponure to mało powiedziane. Nie no, Alcatraz było okropne na maksa. No, tutaj widać była cela izolacyjna właśnie też. Całkowicie z boku. Tak, no i to jest to, co on mówił. Że tutaj w filmie było pokazane, jak oni by siedzieli naprzeciwko zala, to jest niemożliwe, żeby było. On powiedział, że to było silent prison, czyli Tak. ciche. Oni tutaj byli całkowicie zamykani, nie było żadnych kontaktów ze sobą. Także nie mieli możliwości nawet na kontakt. W Alcatraz było trochę inaczej, wiecie, to były kraty normalnie, a tutaj było zamykane całkiem. Alcatraz było też starszym więzieniem, więc wiesz. No ale sam fakt, no to takie więzienie są, no. Popatrz, tylko stolik, umywalka, kibel i łóżko pewnie tylko stało i tyle. I tak wyglądało. Zasuwali, klapa. No i tu możecie zobaczyć, jak wyglądały podwójne cele. Łóżko piętrowe. Elegancko. Ktoś ma rozwolnienia. Niewesoło. Dobra, przejdziemy jeszcze do drugiego bloku, żeby zobaczyć, bo tak teraz właśnie chodzę, patrzę, to każda cela taka sama. Więzienie działało do 2002 roku, dokładnie 23 lata temu, czy 24 prawie, zostało zamknięte ze względu na to, że po prostu zaczęło się rozpadać, budżetowo się to nie spinało i gubernator stanu stwierdził, że lepiej je zamknąć. Patrzcie, jak odpada wszędzie farba z sufitów. Tu szło się na kolejne piętro, tam były kolejne cele. Tutaj też jest
Cały pawilon. O, to są otwarte cele. A, czyli tamte były bardziej izolowane. A, tutaj się otwierało, zamykało. Pewnie. Cyk. Tak jak właśnie w tym było. W Alcatraz. Dobra. Czyli tam byli po prostu groźniejsi przestępcy. Dobra, do głównego tego budynku nie wejdziemy, bo to się już rozpadło całkiem. Tutaj były widzenia z tego, co nam pan mówił. Że był po prostu bardzo długi stół, pleksy i telefony, przez które rozmawiali. To było więzienie o zaostrzonym rygorze, także na widzeniach nie mogli mieć jakiegokolwiek ze sobą kontaktu. Tylko przez słuchawkę i się mogli widzieć za pleksą. O, patrz, tu 2 piętra są. No i możecie zobaczyć tutaj, tak samo jak z drugiej strony, tyle, że tu są 2 piętra, no tam nie było 2 pięter. Ciekawe, czy można wejść na górę. No ale zdecydowanie Alcatraz jest w dużo lepszym stanie, pod względem tego, że przynajmniej sprzątają. Tu widać, że totalnie mają wywalone na to. Tak jak farba spadła z sufitu, to tak zostaje. Totalnie nikt tego nie sprząta. No jeszcze pewnie mówiliśmy, wejście tutaj kosztowało $22 od osoby. Ej, nie wyjdziemy tędy. Nie? O. Kurde, trzeba było wracać, czy można to otworzyć? Nie, trzeba wracać. To dobra, chodź drugą stroną pójdziemy. Z przewodnikiem 32, ale to widzieliśmy tylko na internecie. Jak przyszliśmy tutaj, to nawet... Aha, jak w Alcatraz, tak jak uciekali. Się przekopali sceny właśnie, z celi. Nie, no w sumie tutaj jest w takim stanie, no. 32 z przewodnikiem, ale jak my teraz przyszliśmy, to nawet nie było opcji wziąć tego z przewodnikiem. O, tutaj akurat od strony słońca to jest lepiej oświetlone wszystko. O, raz na czas jakaś posprzątana. A, bo może te, do których nie mogą otworzyć, są nieposprzątane. Tak, na pewno. Te, których nie mogą otworzyć, to po prostu są nieposprzątane. A te, które normalnie otwierali, no to są pozamiatane. No. Tak to wyglądało właśnie. Po drugiej stronie ulicy więzienie dla kobiet, w którym też organizujemy jakieś takie wieczorne zwiedzanie z duchami i tak dalej. Tak, jakieś bajery. Jak ktoś wierzy w duchy, no to macie jeszcze drugą opcję. No i dobra, wychodzimy z więzienia Old Juliet Prison. Myślę, że fajnie, żeby tu przyjechać, jak ktoś jest w okolicach Chicago, odwiedzić. Ciekawe miejsce, tylko pamiętajcie, jest otwarty tylko 4 razy w tygodniu, czwartki, piątki, soboty, niedzielę. Od 12 do 16, także macie naprawdę ograniczony czas, ograniczone dni i godziny. Także lepiej się wcelować. Myślę, że daleko, nie wiem, ile tu mamy do Chicago, bliziutko już. Przyłóż, nawet jakby była godzina, to i tak warto przyjechać i to zobaczyć. A my właśnie jedziemy teraz do centrum Chicago i zaczynamy zwiedzanko pięknego miasta, które w połowie jest polskim miastem. Tutaj więzienie Old Juliet, a tutaj po drugiej stronie więzienie dla kobiet było. I tutaj też niektóre sceny właśnie z Prison Break nagrywali. Zgadnijcie, kto jechał właśnie 40 minut w stronę polskiej restauracji i sobie przypomniał, że nie odebraliśmy prania z pralni, które jest pod więzieniem tam w pralni. No właśnie. No i musimy wracać. Pierwsze miejsce, które odwiedzamy. Polska restauracja Szarotka.
popatrzyliśmy na menu, już się nie możemy doczekać pysznego polskiego jedzonka. Tutaj będziemy cały weekend iść. Pyszne jedzonko. No i tak, ja mam schabowego z ziemniaczkami, z grzybkami, do tego buraczki. Tu był barszcz i krokiet. I Ala ma jeszcze placka po zbójnicku. Oczywiście jemy pół na pół. Chicago! No i jesteśmy w Chicago, w polskim mieście, moi drodzy. To, ile tutaj jest Polaków, to chyba nigdzie indziej nie ma w samej Ameryce. Najbardziej znana polska dzielnica tutaj to Jackowo, ale słyszałem, że ona już nie jest wcale taka polska. Ale pojedziemy tam zobaczyć w niedzielę, zobaczyć, co tam się dzieje. No i na pewno w tych odcinkach tutaj będzie też parę polskich akcentów. Oczywiście z Andrzejem się zobaczę, może coś pobuksujemy, jak będzie miał czas. A jak nie, to impreza, czas pokaże. Ale głośno. Pomyślcie sobie tutaj mieć okna od domu. Masakra. W Chicago ostatnio byłem 5 lat temu, w 2020. No to 5 lat temu. Pamiętam, kiedy byłem, to było strasznie zimno, była zima, było chyba z minus 15 stopni. I tutaj przyjechałem przed swoją pierwszą walką, pierwszą albo drugą walką. Chyba drugą walką, Fame MMA właśnie, no. Tak, byłem w Stanach, które z Andrzejem trenowałem, a później pojechałem do Brazylii się przygotowywać, do Rio de Janeiro. Bardzo dobrze wspominam ten czas tutaj. Ale mamy miejscówkę w samym centrum. Tutaj jest chyba nasz hotel. Albo zaraz za nim. Nieźle. Stwierdziliśmy, że jak jesteśmy w weekend w Chicago, to pójdziemy... O, panie po polsku mówiły. W sumie to nic dziwnego. To pójdziemy sobie do hotelu, żeby spędzić weekend w hotelu, normalnie odpocząć chwilę. Już pod Halloween robią ozdoby. No szkoda, że akurat tutaj nie jesteśmy na Halloween, ale co tam. Dobra, idziemy właśnie nad rzekę, bo chcemy złapać jeszcze ostatnią łódkę, żeby się cruzem przepłynąć. Także miejmy nadzieję, że nam się to uda, bo będziemy bardzo na styk. O 20:30 nie było ostatnia odpływa, a my tam będziemy 20:27. No, jesteśmy w miejscu, które nazywa się First Lady, pierwsza dama. No i tutaj musimy kupić bilet. Patrzcie, tutaj też płynie taki od razu z kolacją. No, musimy czekać jednak o 9 odpływa ostatni. 90 minut jest taki rejsik. Trump. Mamy 15 minut, tu idziemy się tutaj jeszcze przejść gdzieś kawałek. Cena takiego rejsu 90-minutowego to $45 od osoby. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie? Chyba nie. No i tutaj koło rzeki macie taki City Walk, River Walk, sorry. Dróżkę sobie można pospacerować, coś zjeść, napić się. Bary, restauracje tu są. Fajne miejsce na pewno na piątkowy wieczór, czyli akurat dzisiaj.
W całym Chicago mieszka coś około 3 milionów ludzi. No, trochę mniej więcej 2,8 chyba. W całym okręgu, w całym obrębie metropolitalnym mieszka między 9,5 a 10 milionów. To jest naprawdę spore miasto. Jest trzecim największym w Stanach Zjednoczonych. No, dokładnie tak. Na pierwszym miejscu jest Nowy Jork, na drugim Los Angeles, a na trzecim właśnie Chicago. Fajnie, staliśmy sobie pod złymi bramkami, mówimy, kurde, w ogóle ludzi nie ma. No i dopóki nie zobaczyliśmy, gdzie jest naprawdę kolejka. Jest tyle ludzi, że szok. No i płyniemy. Okazało się, że to jest jakiś creepy cruise i pan opowiada jakieś straszne historie z Chicago. No, sam rejs naprawdę świetny. Pamiętajcie, że jak siadacie, to siądźcie sobie z tyłu i jak najdalej, bo z przodu jest takie coś, co zasłania widok, a tutaj jest całkiem spoko. Piękne jest to miasto. The other day I was reading one of the letters you sent me. They could have lessened your sentence, but you made reckless decisions, and so they kept you in prison. All the lessons you give me during scheduled visits help with manifesting my vision. You blessed me with wisdom. Wasn't interested in dealing. I fronted runners and provided them with extra incentives. Collected debt with the interest. To the bread and they spend it. I could have flexed it, but instead I reinvested my business. Ain't neglected my mission. I spread and tested my limits. I'm in the checks with the pictures. On the steps in the kitchen. With the rest of the Pięknie, naprawdę. Mega warto sobie wziąć wieczorny taki rejs. Shit up next, so I question intentions, directing the scrimmage, contesting interception attempts by clapping at them like the guests in attendance. I never pretended, perfected my written, suggest that you listen so you can know the truth. Put a polygraph inside the vocal booth. I don't talk about it, I can show the proof. They could only hurt you if they close to you. In the streets I might look unapproachable. You never know what someone is going through. Learned all of my game in the streets. I ain't go to school, act like you ain't seen nothing happening. That's the golden rule. No dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zapraszam Was na kolejne z tej serii. Stany Zjednoczone naprawdę są znakomite. Bardzo nam się tutaj podoba i cieszymy się, że ta przygoda potrwa jeszcze 4 tygodnie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiamy.